Siema, z tej strony Aleksa i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale z moimi dużymi już rybaczkami. Nie pytajcie, co tu się wydarzyło. Słuchajcie, dzisiaj jest nawet ładny dzień, jest ciepło, tylko trochę wieje. Już mam nadzieję, że potem przestanie, ale dzisiaj będzie bardzo ekscytujący dzień, ponieważ idziemy na prawdziwy spacer do samego lasu. Nigdy z Hello, darkness, my old friend. Primą i z Lowką nie byliśmy w tak samym lesie, takim samym lesie. Zawsze chodziliśmy tutaj naokoło wałom i po prostu tą ścieżką tutaj na zewnątrz, a teraz przez pastwiska dojdziemy prosto do samego centrum lasu. Nie widzi mi się tu, halo! No i pójdziemy na taki relaksacyjny, mam nadzieję, spacerek i że wszystko będzie super i dziewczyny będą pierwszy raz, nie, w sumie Prima już była, Lowka będzie pierwszy raz w takim prawdziwym lesie. A potem w dalszej części odcinka dziewczyny będą skakać w korytarzu. Pierwsze wysokie przeszkody i szeregi w swoim życiu. Także musicie zostać do końca, bo będzie się działo. A teraz gotowe do wyjścia do lasu? Prima normalnie koń czołowy. Tu idzie tak szybko jak Dila. Dila też tak szybko stępuje. I ona też przebiera tak tymi gierami. Tamci idą spokojnie, a Prima tutaj się rwie do lasu. Mam nadzieję, że to będzie koń czołowy, na którym ze spokojem będziemy mogli jeździć do lasu i się nie będzie niczego bać. No i zobaczcie, tutaj wychodzimy z pastwisk i będziemy już od razu w lesie i nie trzeba iść przez ten straszny wał tam. Nienawidzę chodzić przez ten wał z żadnym koniem. Ejku, Primusia, podoba ci się już. Taka zaciekawiona idziesz. Super! Dotarliśmy na skraj lasu. Chwilowa przerwa na trawkę i na wychillowanie. Lowka ma trochę dużo emocji. A Prima to tam jak Prima, wiadomo. Chillera, utopia. Nic jej nie rusza. Jest żarcie, to jest ok. A Lowka jakby nigdy nie chce iść trawy. Nawet jak jesteśmy na spacerkach po Rio, to ona... O, teraz trochę... Ona trochę skubnie i już leci dalej. Właśnie. Cały czas wysokie emocje. Super, przyjdź. Patrzcie też, Lowka jako koń czołowy idzie. Zobaczymy jak długo, ale na razie idzie. Prima trochę podjarana. Zostaw trawę, nie wolno. Trzeba ją od początku uczyć, a nie tak jak Dile. Pozwalałam Dili na żarcie trawy. Gdzie jest szałas? Ja, faktycznie. Ktoś tu wybudował szałas. Co Lowka powie na szałas? Ktoś mieszka. Ktoś tu mieszka? Ej, fajny. No może tam być menele. No tak, pewnie. Dajcie pierwsza. Sorry, Prima idzie pierwsza. Ona się nie zastanawia. Ona po prostu idzie naprzód. Dobra, test na konia przewodnika czołowego wygrała Prima. Ona się nie zastanawiała. Po prostu poszła. Ogrodzenie na wilki. Ogrodzenie na wilki. Jesteśmy w samej dziczy. W samym centrum lasu. Tak jak już mówiłam, Lowka jest pierwszy raz. Lowcia! Ale mam nadzieję... Ej, Lowka, nie wolno niszczyć lasów. Mam nadzieję, że nie wylecą nam żadne dziki, bo teraz jakby wylatują. Moja koleżanka była też gdzieś rybakiem na spacerze w stajni obok Rio i wyleciał im dzik, co szczęście mieli psy ze sobą. Takie wielkie i ten dzik odgonił, psy odgoniły dzika. Sarny to jak wylecą, to najwyżej się konie spłoszą, nic nam nie zrobią. No ale dzików to się jednak trochę boję. Szczególnie, że teraz mogą być młode chyba, już jest ten okres. Gdzie ona tam idzie? No, najwyżej ja wsiądę na Lowkę, Mati wsiądzie na Primę i uciekniemy, gdzie pieprz rośnie. O, Prima zostawia post na Facebooka ze starymi na grzybach. Lowka chyba weszła w mrowisko. Mam mrówki na sobie? Chodź zobaczyć.
Wielkie mrowisko. To. Trzeba w nim kopać. Ciekawa świata. Bo Lowka jest taka ciekawa, ją wszystko interesuje, ona wszystko musi zobaczyć. A Prima to jak jest trawa, to ona ma już pełną chillerę, luz w sobie i nic jej więcej nie obchodzi, niczego się nie boi. Co to jak Dila. Mega jest podobna do Dili tym. A właśnie Lowka jest taka, że ona nie robi sobie odpoczynków, tylko po prostu chce zwiedzać. Patrzcie, znaleźliśmy chociaż taką mini górkę. Górki są ważne, aby pobudować zad. No nie jest za duża, ale zawsze coś, jak się konie wspinają, to super mięśnie zadu nabudowują. Także fajne jest to ćwiczenie, aby kilka razy sobie zejść i wejść z takiej góry. I też i na dół, jak koń schodzi, to mięśnie głębokie sobie wzmacnia do góry mięśnie zadu. Także fajne ćwiczenie. No niestety nie mamy w okolicy Rio takich większych górek, aby sobie nawet pobiegać kiedyś w przyszłości na koniu przez górki. Tylko takie delikatne wzniesienia mamy. No ale szkoda, bo górki są naprawdę bardzo dobre. Jakie korzyści ma jeszcze taki spacer do lasu? Chciałam powiedzieć wychillowanie konia. Co tam zobaczyły? Tam w oddali jest stajnia, szklarzówka, więc Lowka słyszy inne konie. A tam są psy. O. Nie ma trawę. Chodź. Chodź. Tak, dobry koń. Kiedy mówię, że idziemy, to idziemy. Tak, no super koń. Super. Parkour ustawiony. Parkour? Ej, no to są takie mini przeszkody crossowe ustawione, patrzcie. Tutaj jest cross i ostatnio z dziewczynami chyba przez niego przejeżdżaliśmy. Ale kiedyś też na Dili przez niego przejeżdżałam, bardzo dawno temu. No dobra, to jeszcze raz. Jakie korzyści może przynieść taki spacer do lasu? Po pierwsze, poukładanie w głowie, uspokojenie głowy i przyzwyczajenie do różnych bodźców, szczególnie jest to ważne dla młodych koni, no ale też każdy koń, nawet starszy, potrzebuje takich spacerków, ponieważ na tych spacerkach tak wiele się dzieje. Tutaj właśnie może jakieś zwierzę wylecieć, ptaki, pod kopytami gałązki jakby strzelają, szyszki, ludzie wychodzą, są nowe miejsca, także to pozwala koniowi ogarnąć głowę potem na przykład na wyjazd na zawody, odczulać go na pewne rzeczy, przyzwyczajać. Oczywiście wszędzie jest trawka, więc to też super robi dla umysłu konia, który no je sobie trawkę, relaksuje się, ma ten spacerek. No wiadomo, teraz Lowka jest pierwszy raz, także jest trochę nabuzowana, bo wszystko jest dla niej nowe. Ale z kolejnymi razami będzie już się przyzwyczajać, będzie odporna na te bodźce i to nam pomoże w przyszłości właśnie na przykład na jakichś zawodach. Kolejny plus to różnorodne podłoże. Tutaj chodzimy po trawie, tam chodziliśmy po szyszkach, tam chodziliśmy po utwardzonej drodze. Jest to również ważne teraz dla młodych koni, które kształtują swoje kopyta, aby na przyszłość nie podbijały się od małego kamyczka, kamyczka, od szyszki, tylko żeby po prostu te kopyta stawały się mocniejsze, odporniejsze i dostosowane do różnego podłoża. No dla Primy jest to akurat ważne, dla Lowki w sumie też. Lowka ma słabe kopyta, w sensie takie delikatne, a Prima za to rzadko chodziła po twardym i jak teraz chodzi po twardym, to nie wie jak nogę postawić, bo wiecie, pastwisko miękkie, potem jeszcze to błoto było na pastwiskach. Także musimy chodzić z nią też więcej po twardym i po takim różnorodnym podłożu, aby kopytka się przystosowywały i nie było problemu. Jakie piękne siostrzyczki idą tutaj obok siebie. Lowciu, super jesteś. Super idziesz. No i teraz mamy mega twarde podłoże, więc to dobrze. Prima poćwiczy sobie nóżki. O, widzicie jak ona idzie. Tak od pazura. Musi wzmocnić tę kopytkę od spodu. Tak Kowal powiedział. Prawda? Wróciliśmy już ze spacerku, bardzo się udał, koniki spisały się na medal i teraz wypuściłam je na chwilę na nieużywany padok w Rio, tutaj zupełnie przy końcu. Zobaczcie jaka tu jest trawa.
o wiele większa niż na ich padoku już wyżartym, także sobie trochę podjedzą trawkę. Pamiętajcie, aby po zimie przyzwyczajać konia do trawy stopniowo, aby nie było żadnych rewolucji jelitowo-żołądkowych, także chwilę sobie podjedzą i tak codziennie. Chcesz coś powiedzieć? Masz taki wyraz twarzy, jakbyś chciał... Chcę powiedzieć, ponieważ w zeszłym tygodniu odbywały się Oscary jeździeckie dla najlepszego influencera, najlepszego konia, bla bla bla. I chciałbym powiedzieć, że Alexa zdobyła 3. miejsce. Ola Mudry oraz miejsce pierwsze Matiski. Dziękuję, chciałbym wszystkim podziękować, którzy na mnie głosowali i widzimy się w przyszłym roku na tym samym miejscu. Dziękuję. Nie wiem, jak mogłeś mnie przebić. Łatwo było. Dobra, Lowka już tutaj zwiedza. Tylko muszę ostrość złapać. O, Lowka zwiedza, jak zawsze. To jest typ konia zwiedzającego. To tak jak ja. Ja jestem jak Lowka, ty jesteś jak Prima. Czemu? Bo ja zawsze chcę nowych rzeczy próbować, a ty byś tylko wpieprzała makaron. W sumie racja. O, idziesz też zwiedzać? Zwiedzać w poszukiwaniu nowej trawki. A zobaczcie, jak Lowka zwiedza, bo tam jest jezioro zaraz. O, Lowka zaznacza swoje miejsce. Tam jest jezioro, tam są rybacy, to jest takie rybackie jezioro. Tutaj jeszcze dziewczyny nie były. I teraz pójdziemy poznać inne źrebaczki w naszej stajni, ale to będzie na moim odcinku, więc zapraszam do mnie na kanał, na odcinek, który już prawdopodobnie wyszedł. Nie wpieprzajmy się, mój odcinek. O, poszło dalej zwiedzać, patrzcie to. Rozglądają się po nowym. Jeszcze nigdy jeziora nie widziały, więc mogą teraz popatrzeć. Ale jezioro, dziewczyny, widziałyście jezioro? Czemu to jezioro jest prostokątne? To jest sztuczny staw rybacki. Widziałyście takie rzeczy? Dzisiaj puszczamy znowu rybaczki w korytarzu. Dawno nie skakały, także no, można im coś już fajnego postawić. I też Ola Mudry przyjdzie ze Stachem. Stachu też będzie skakał, także dzisiaj taki dzień korytarza. Zobaczymy, jak wyjdzie. No, ustawiamy. Ola jeszcze kończy skakać czekobela. Potem do nas przyjdzie, my już mniej więcej ustawiamy. Ola zrobi odległości jakieś fajne. No i zobaczymy, jak dziewczynki się dzisiaj zaprezentują. Rozwijam taką taśmę, aby ogrodzić korytarz. I tu będą biegły w środku. Najpierw będzie skakał Stasiu i poszłam po niego, bo Ola jeszcze kończy ogarniać czekobela. I Stasiu pierwszy pokaże, co umie. Muszę znaleźć sobie nowego pana. No. Rybaczki już na hali, trochę się rozgrzeją, pobiegają. A ty już chcesz iść do korytarza? Ty już chcesz iść, Lowciu? Tak. Będziesz skakać? No. Będziesz skakać? Ona już wie, o co chodzi. Mierzysz sobie odległości, Lowka. Jeszcze zamknięta trasa. Zaraz będziesz skakać. Ło, idealnie. Super. Lowka też? Lowka lecisz? Nie.
Jeszcze trochę emocji. Co ty się... Źrebaczki sobie poskakały, a teraz widać, że się zmęczyły, bo piją i piją. Piją i piją. A kto tutaj ma taką chillerę? Dzieciaki pracowały, młodzież pracowała, skakała. A Piczka cię zaczepia. Epika, nie podgryzaj. Andylutka ma tutaj full relax, o matko. Tak fajnie, dzisiaj ładna pogoda, nawet ciepło jest. To można się relaksować, prawda? Ojojku, ojojku. Mój osiołku, ty. Epika, idź, nie mam nic dla ciebie. Słodziak. No jojku. Śpisz sobie. Szarża, zostaw Dylę w spokoju. Daj jej spać. Co ty robisz? Czy ty zwariowałaś? Czy ty mózgu nie masz?